Zobaczycie, czym się zajmuję na co dzień i jak mniej więcej wygląda tydzień mojej pracy. No to jesteśmy na moim stanowisku pracy. Tutaj stoi moja naczepa. Ta blokada zabezpiecza drzwi, żeby przypadkiem się nie otworzyły w czasie jazdy. Tutaj są panele, które się ruszają. Taki rozładunek trwa około 8 do 10 minut. Tutaj w tym miejscu, na tym skrzyżowaniu muszę się zawinąć w miejscu i cofnąć sobie w bramę na tartak. To teraz trochę widoku z tej perspektywy. Dzisiaj postanowiłem, że zabiorę Was ze sobą do swojej pracy. Zobaczycie, czym się zajmuję na co dzień i jak mniej więcej wygląda tydzień mojej pracy. Czym się w ogóle zajmuję. Z domu do pracy mam 25 km. Czas dojazdu zajmuje mi około 20-25 minut. Mamy poniedziałek, jest godzina 6:30. O godzinie 7 otwiera mi się warsztat, odbierzemy narzędzie pracy i jedziemy. No to jesteśmy na moim stanowisku pracy. Odebrałem swój samochód, na razie sam ciągnik siodłowy. Tutaj na razie to boły. Będziemy się rozpakowywać za chwilę. Jedziemy po naczepę, zaraz pakuję lodówkę i zgłaszamy swoją dyspozycyjność. Lodówka już zapakowana, jedziemy po naczepę. Do naczepy mam 7 km. Tutaj mamy zakaz tonażowy 7 ton. Sam ciągnik waży ponad 8 ton. Przeszkadza nam CB. My tutaj posiadamy zezwolenie na przejazd tą drogą w okresie zimowym. Także lecimy sobie po tą naczepę i zaraz będziemy dzwonić, jakie tam zadania czekają na nas w dniu dzisiejszym. Tak więc dojeżdżamy. Tutaj stoi moja naczepa. Musimy się z nią spiąć. Przy okazji zobaczymy, co tam słychać u góry na dachu. Przez weekend padał śnieg, a jest odwilż. Jest 5 stopni na plusie. Mam nadzieję, że śnieg już stopniał i została tam sama woda, nie ma lodu. I ta woda zaraz spadnie przy ruszeniu, przy hamowaniu. A jak nie, to będziemy musieli wejść na górę i zrzucić lód albo śnieg. Dobra, cofamy pod naczepę. Opuścimy sobie troszeczkę na poduszkach. I wystarczy. Zgasimy silnik, bo przy podpinaniu przewodów elektrycznych lepiej, jak zapłon jest wyłączony. Do spięcia mamy 2 przewody pneumatyczne, 2 przewody elektryczne i 2 przewody hydrauliczne. Dobra, powietrze do układu dobite, wjeżdżamy pod naczepę. Podniesiemy się na poduszkach do góry, tak żeby podpory od naczepy się dźwignęły. Szarpnę sobie samochodem do przodu, sprawdzić, czy naczepa się spięła, czy spod niej nie wyjedzie. Hamulce w naczepie trzymają, siodło spięte. Musimy podnieść podpory i zwolnić hamulec ręczny z naczepy. Jest kilka rodzajów podporów w naczepie. Jedne są na korbę, inne są na takie bolce z otworami jak moje. Podoba mi się ten mój system. Zapadka, blokada drzwi zamknięta. Zwolnimy hamulec ręczny w naczepie. Musimy podnieść jeszcze jedną podporę. Gotowe. Możemy ruszać. Dobra, zestaw spięty. Zaczynamy zabawę. Dzisiaj 2 tartaki do odbioru. Jeden w Wadowicach, drugi w Sidzinie. Kolejność dowolna. Na razie jedziemy w kierunku Wadowic. Po drodze zadecydujemy, co będzie nam szybciej i wygodniej załadować jako pierwsze. Tu ograniczeniem są oczywiście godziny pracy poszczególnych tartaków. Chodzi o to, żeby się po prostu wyrobić z odbiorem. Tu mamy zjazd, wyjazd z placu lekko z górki, już pierwsze hamowanie i już woda na plandece u góry jest posprzątana, już wszystko zleciało. Dobra, jedziemy na tartak. Widzimy, słyszymy się za chwilę.
Pierwszy przymusowy przystanek na trasie złapał nas przejazd kolejowy. W związku z tym, że złapał nas zamknięty przejazd kolejowy, parę danych technicznych. Podróżujemy samochodem marki Volvo FH4, dysponujący mocą 500 koni mechanicznych o momencie obrotowym 2500 Nm. Samochód jest z 2016 roku. Ja tym samochodem jeżdżę od 2017 roku. W momencie, gdy przyszedł do naszej firmy, samochód miał przejechane 97 000. Otworzył się przejazd, jedziemy. Ujechaliśmy dosłownie 200-300 metrów i kolejny przejazd kolejowy zamknięty. Dobrze się ten poniedziałek zaczyna. Minęliśmy sobie już Wadowice, wjeżdżamy w Park Krajobrazowy Beskidu Małego. Po lewej stronie mijamy Jezioro Mucharskie. Niestety pogoda jest jaka jest pochmurnie, deszczowo, ale i tak zawsze ten odcinek drogi robi na mnie wrażenie. Jak jest ładna pogoda, to już w ogóle bardzo fajnie to wygląda. Jedziemy najpierw do Sidziny. Wadowice zostawiamy sobie na potem. Sidzina jest bardziej priorytetowym tartakiem do odbioru. Na szczęście przestało padać, ale bardzo mocno wieje wiatr. W celu zostało nam jeszcze około 30 km. Widzimy się już na drodze dojazdowej do tartaku. No to pomalutku mijamy Osielec. W prawo mamy drogowskaz na Sidzinę. Będziemy skręcać tu w prawo. Skrzyżowanie w prawo jest dosyć wąskie. Musimy poczekać, aż tym srebrnym Golfem sobie wyjedzie. Przy okazji wypuścimy tutaj z lewej strony tą osobówkę. Chwileczkę musimy poczekać i skręcamy. Kolega z naprzeciwka już tam puszcza. On jest tutaj niezdecydowany, nie jedzie, no to nie jedzie. To my się tutaj troszeczkę zadamy do lewego pasa i w prawo. I teraz taką lokalną, powiatową drogą dojedziemy sobie do tartaku. Jest tutaj dosyć wąsko, ale spokojnie. Idzie się 2 ciężarówkami jeszcze minąć, to tragedii, dramatu nie ma. Trzeba tylko uważać na te drzewa blisko rosnące przy drodze, żeby sobie nie zaczepić tam hakami od plandeki, a tak to na spokojnie przejedziemy. No i mamy to. Wjechaliśmy do Sidziny. Tu przejedziemy przez mostek, przez rzeczkę. I tu jest taki fragment, gdzie jest troszeczkę węziej. I tutaj już 2 ciężarówki mają problem się minąć ze względu na te barierki, co są po prawej stronie i te drzewa. No ale widzę, że te drzewa i tak troszeczkę obcięli. A my tu za tym przewężeniem kręcimy od razu w prawo. Musimy się tu troszeczkę wyciągnąć. Nic tam z prawej nie jedzie. No i tu już się zaczyna taki nieciekawszy fragment drogi, jeśli chodzi o zimowe warunki. Na tym odcinku już często trzeba sobie założyć łańcuszki, bo tu mamy taki na zakręcie dosyć stromy podjazd. I to jak jest przysypane śniegiem, to czasami są problemy, żeby się tu wdrapać. Do tartaku zostało nam około kilometra. I taką drogą, o, jedzie busik, będziemy się tu musieli na ciasno minąć. Opa. Dobra, lusterko całe, naczepa do rowu nie wpadła, ale z asfaltu trzeba było zjechać. Tak, jeszcze około kilometra do tartaku i jesteśmy na miejscu. Widokowo zaczyna się robić bardzo ładnie. Dobra, dojeżdżamy do tartaku. Zobaczymy, jakie tu warunki panują w środku, bo tutaj to bywa różnie. Bardzo często się tu trzeba wciągać na linię na górę, na górną część tartaku i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Niestety nie mam kamery zamontowanej na pasku na głowę, tylko ją trzymam w ręce. Muszę sobie zblokować skrzynię biegów, żeby mi przypadkiem nie napsociła, nie zmieniła biegu tutaj, jak się będziemy drapać. O, akurat trwa załadunek, albo tu czeka już jakiś samochód do załadunku, więc będziemy musieli poczekać w kolejce.
Tak mniej więcej wygląda moja karta, którą muszę uzupełnić. 846, 764. To teraz musimy przygotować naczepę do załadunku. Idziemy zrzucić plandekę, zobaczyć, czy ściana w środku naczepy jest przesunięta do samego przodu i czekamy w kolejce. I idziemy na górę ściągnąć plandekę. Trzepiemy to i zwijamy plandekę. Ta blokada zabezpiecza drzwi, żeby przypadkiem się nie otworzyły w czasie jazdy. I tak mniej więcej naczepa wygląda w środku. Tutaj są panele, które się ruszają podczas rozładunku. Te panele za zadanie mają ciągnąć tą ścianę, którą tam widać na końcu naczepy. Tamta ściana jeździ na takich wózkach, na łożyskach, w tych prowadnicach po jednej i po drugiej stronie. Idziemy dopchać tą ścianę. Ja sobie muszę wskoczyć do naczepy. Dobra, to jestem. Brakło jej dosłownie 30 cm. Tu jest taka plandeka, którą należy przysypać. I wtedy jak te panele idą, ciągną tą ścianę za sobą i ona sobie jedzie na takich wózkach w tej prowadnicy do samego końca, rozładowując materiał. Potraktujemy tą ścianę z buta. Dojechała do samego przodu. Plandeka zwinięta. Naczepa gotowa. A ja w tym czasie idę zrobić sobie śniadanie. 11:24, więc najwyższa pora coś zjeść. U mnie na śniadanie można powiedzieć, że nuda. Banana sobie rozdziamdziam w miseczce, żeby był rzadki. Potem go wymieszam z jogurtem naturalnym. Teraz się to nazywa high protein, a kiedyś to był jogurt Skyr. Przynajmniej w Lidlu, bo gramatura została ta sama. Rozdziamdziam banana, jogurt, do tego łyżka masła orzechowego, 2 garści płatków i do tego borówka, pomarańcz, cynamon i jedziemy. A może, korzystając z okazji, puścimy drona i pokażę Wam, jak ta okolica mniej więcej wygląda z góry. Miejsce załadunku. Jesteśmy załadowani, to teraz się zaczyna jazda po tych górkach. Tutaj się trzeba było troszeczkę rozpędzić, ale i tak. Podjazd jest dosyć stromy, więc ten samochód ma dosyć ciężko, żeby się tutaj wdrapać. Na tym asfalcie widać ślady wyżłobienia od łańcuchów, a świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że w zimie ciężarówki mają tu ciężko podjechać. Dobra, jedziemy.
I znowu jesteśmy przy Jeziorze Mucharskim, tym razem perspektywa z drugiej strony. Troszkę tego towaru tutaj mamy. Jadę się rozładować. Wyjeżdżamy z placu na Pusto i jeszcze raz na tartak. Nastąpiła już zmiana decyzji. Do Wadowic już nie zdążę, bo będę tam po godzinie 16. Nie zdążę się już dzisiaj załadować. Dostałem inny tartak na popołudnie. Teraz się tutaj musimy zawinąć, cofnąć tam pod tą koparkę i będziemy się rozładowywać. Jesteśmy ustawieni pod kubką, proces rozładunku się odbywa. Tam sobie z tyłu widać czerpaka. Dawid, operator koparką, to sobie tam podrzuca, pryzmuje. Taki rozładunek trwa około 8 do 10 minut. Zmieniłem troszeczkę ustawienia kamery. Teraz ustawiłem na kamerze szeroki kąt, bo w tym liniowym troszeczkę za mało widać. Kurczę, przepraszam. Ale chyba trocina wleciała do nosa i zagilało w nosku. Pomalutku towar się wysuwa, ale chyba przez to, że jest pod górkę, to nie chce się ten samochód od kubki odepchać. Zobaczymy, jak Dawid weźmie jeszcze jednego czerpaka, czy troszeczkę to zelży i coś się tam wysypie, a jak nie, to musimy podejść do samochodu i podjechać troszeczkę. No, nic się nie dzieje. Idziemy troszeczkę, podjedziemy. Podjedziemy na jedną nóżkę, cyk. Towar jest na samym końcu naczepy, dlatego autko ma ciężko złapać trakcję. Trochę sobie tam zabuksuje i włączamy pompę i leci dalej. Nie chcę tam na razie do tyłu naczepy podchodzić, żeby się Dawidowi pod łyżką nie plątać. A tak to byście sobie zobaczyli, jak to z tyłu wygląda, jak się to wysypuje. Ja już stąd widzę fragment zielonej plandeki na spodzie, to znaczy, że zostało jeszcze około metra towaru na naczepie. No i tam już została końcóweczka. O, już wyszła cała zielona plandeka. Koniec. Podjeżdżamy do przodu i idziemy wepchać ścianę do środka. Mamy rękawiczki. Znowu weźmiemy tą sztycę. Zamykamy drzwi. Teraz musimy podnieść blachę, wyczyścić zderzak. Dobra, chyba z grubsza ogarnięte. Zapadka. Blokujemy drzwi. Lanca do schowka. I lecimy po następny transport. Rękawiczki tutaj. Buciki tutaj. Oczywiście trociny nasypane jak zawsze. Wypsikamy pistoletem. Skarpetki całe z trociny. Dobra. Lecimy. To dojechaliśmy. Prawie dojechaliśmy do miejsca docelowego. Zjechałem sobie na pobocze, bo tutaj trzeba zrobić taki manewr, że się tutaj muszę w tym miejscu na środku skrzyżowania, tutaj w tym miejscu na tym skrzyżowaniu muszę się zawinąć w miejscu i cofnąć sobie w bramę na tartak. Na razie z naprzeciwka jadą jakieś samochody, więc na razie ten manewr jest niemożliwy do ogarnięcia. Jeszcze coś jedzie za nami. Lecimy z tym tematem.
Tam nam jakieś auto dojeżdża. Muszę się przychylić do krawężnika z prawej strony, niech ono sam mnie odjedzie. Niestety taka pora, że chyba dużo osób sobie tędy objeżdża. Zakorkowane Andrychów, zakorkowane Kęty. To taka trochę tranzytowa trasa. No mnóstwo aut. Kontynuujemy to. Jedzie następny samochód. A niestety jestem tak blisko z prawej strony krawężnika, że już mi to nie wyjdzie, już się w bramę nie zmieszczę. Dobra, jeszcze raz. Ładowarka już się odpaliła. Po drodze dzwoniłem do Piotrusia, że będę o 16. Także on już w gotowości podjeżdża, szybko się rozplandeczam. I ładujemy. Strasznie się zrywa wiatrzysko. Mam nadzieję, że mi nie podwieje tej plandeki. Ale wieje z drugiej strony akurat. No niestety przy silnym wietrze trzeba uważać na tą plandekę o 13,5 metra. Na takim wietrze to działa jak żagiel. Dobra, lecę szybko na górę. Żeby mi tego nie podwiało, dziadostwa. Widzicie? Cyk, korba. Gdzieś Piotrka słyszę, ale nie widzę. Co tam, Piotruś? No chłopie, patrz, raz, dwa to robimy. Starczy nam, Piotruś. Załadujemy tyle, ile jest. Dobra. Tutaj mamy zrębkę, stary zrębak. Rąbie się, faktycznie nie ma tego za dużo. Zobaczymy, ile tego wyjdzie na aucie. I taką manitką teleskopową załadunek potrwa około 30 do 40 minut. 30 do 40 minut i auto będzie załadowane. Pokażę wam, jak to wygląda w środku. Już jest ciemno na tej kamerze, widzę, nic nie widać. O, a tak to wygląda w środku. Widzę, że trochę mu się przysypuje na lewą burtę, ale to nic. Tamte ostatnie łyżki są najważniejsze, żeby to wysypać w miarę na środku, żeby się łatwiej rozgarniało. O, jedzie następna łyżka. I wsypana. No i tak całe auto dojeżdża.
Dobra, coś tam polatałem, ale wieje tak silny wiatr, tak trzęsie tym maleństwem, że boję się, że się gdzieś o coś roztrzaska. Zobaczymy, jak wyszły te ujęcia, bo gimbal naprawdę miał tutaj co robić. Generalnie mało jest towaru na tym tartaku i to już jest taka zbieranina, grzebanie po placu. Wydaje mi się, że nie będę miał pełnego auta i zaczną się chocki-klocki z mierzeniem tego, ile jest towaru. Zobaczymy, ile mu się tam uda wydrapać tego. Oj, rany, dobra, zaplandeczone. Tradycyjnie trzeba obsikać skarpety z trociny. Wypsikać dywanik. Możemy lecieć. Wyjeżdżamy pomalutku. Ustawimy sobie nawigację na plac. Nie lubię tej nawigacji Garmina. Nie podoba mi się. Źle mi się z niej korzysta. Ja bym jej sobie sam nie kupił i nikomu bym jej nie polecił tak naprawdę. Źle widzi zakazy tonażowe, widzi jakieś tam ograniczenia dla samochodów powyżej 3,5 tony. Na głównych drogach przelotowych, tranzytowych takiego zakazu tam nie ma, aktualizacje nie pomagają. Więc ja generalnie nie jestem z niej zadowolony. Dobrze, że jeżdżę mniej więcej po tych samych miejscach. Dlatego to ona w sumie bardziej mi służy, żeby tak w przybliżeniu pokazała mi czas przyjazdu na miejsce. A jeżeli jadę w jakieś obce miejsce, to częściej korzystam z nawigacji Cyjik Track and Caravan, którą mam wgraną w drugim telefonie. I jeżeli... O, za szybko. I jeżeli potrzebuję jechać w jakieś obce miejsce, to korzystam sobie z tej drugiej nawigacji. Przepraszam za pociąganie nosem, ale dosyć chłodno jest na zewnątrz i trochę się poruszałem na tych widłach i trochę mi się z nosa puściło. To teraz trochę widoku z tej perspektywy. Mamy godzinę 17, a ciemno już jak w nocy. Dojechałem z tym drugim tartakiem na plac. Muszę się rozplandeczyć. Przy okazji się rozplandeczam, bo z samego rana będziemy ładować trocinę. Ja jestem w trakcie rozładunku. Zostało jeszcze pół naczepy do wysypania. Mamy godzinę 18:42. Myślę, że jeszcze z 5-10 minut maksymalnie, jak sobie wepcham ścianę. Do środka zamknę drzwi, odstawiam się na parking. No i dzisiaj wyjdzie 12 godzin pracy. Robimy pauzę do rana, na 7 znowu do pracy, o 7 przyjdzie operator. Myślę, że może w pół do 8 zaczniemy się ładować. Na dzisiaj chyba tyle. Chyba że kogoś jeszcze interesuje, ile kilometrów dzisiaj zrobiłem, ale niewiele. Przy okazji sobie tutaj zapiszę. 847 025. ...400 km bez 15. W dzisiejszym dniu zrobiłem 385 km drogami lokalnymi po miastach, wioskach. Zajęło mi to aż 8 godzin 15 minut jazdy, 12 godzin pracy z 2 załadunkami, z 2 rozładunkami plus pauzy. Tak to wygląda w dniu dzisiejszym. To w dniu dzisiejszym byłoby tyle. Dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro.